Cześć! Witajcie na kanale Ela Rękodzieło. Wita Was Elżbieta. Dzisiaj druga część mojego urlopu. Spędzicie ze mną krótki czas w wielkim mieście, a potem w małym miasteczku. Ale najpierw, jeszcze przed wyjazdem do mamy, upieczemy bułki pszenne. W moim przepiśniku, który nie tak dawno ozdabiałam, w moim starym przepiśniku, mam gdzieś przepis na bułki pszenne. I tak szukam między beacy i chyba za dużo tych przepisów, albo ja muszę zmienić okulary, bo coś go nie widzę. Może wy dojrzycie szybciej i mi powiecie: stop, jest, zobacz, piecz. No nie, na cy to już na pewno bułek pszennych nie będzie, Elżbietko. Więc wróćmy do literki B i sprawdźmy jeszcze raz dokładnie. No widzisz, mówiłam, przepis się znalazł. Oczywiście przepis dam Wam na dysku Google. W opisie do filmu będziecie mieli link. Zanim wyjedziemy, uszyję jeszcze worek na pieczywo. Jak pamiętacie, a jeśli nie oglądaliście, to zerknijcie. Pewnego razu kupiłam sobie len i uszyłam leniane poduszki z falbankami. Tego lnu wzięłam dosyć dużo, bo 2 metry. Więc teraz chcę uszyć worek na pieczywo, leniany worek. W tym celu kroję len. Ale wiecie co? Doszłam tak do wniosku, że ten len, który kupiłam, nijak się ma do tego lnu, który kiedyś miałam w domu. Więc worek w ostatecznej wersji powstał z lnu takiego szarego, porządnego. A ten będzie na coś innego. Jak widzicie, kroję sobie tutaj z tego lnu kawałek i muszę Wam powiedzieć, że proszę bardzo, dziura, źle utkane, a zapłaciłam za niego troszkę, więc jeśli kroiłabym sukienkę, no to by była z dziurą na środku. Dlatego warto zawsze sprawdzić kawałek tkaniny, który kupiliśmy i najwyżej reklamować. Złożę to, co mi zostało, bo na pewno jeszcze się przyda i niejedną rzecz z tego uszyję. A teraz tkanina bawełniana. Znacie ją. Szyłam z niej do poduszki falbanki po bokach. Kratka ułatwia zadanie. Nie trzeba niczego odmierzać dokładnie. Wycinam teraz wąski pasek, z którego uszyję troczki do związywania worka na pieczywo. Pasek wycięty. I to jest ten szary len, który ostatecznie użyłam do uszycia worka. Solidny, porządny len. Teraz z tkaniny bawełnianej w kratkę uszyję wnętrze, czyli jakby podszewkę, bo chciałabym, żeby ten worek był solidny, więc na wierzchu worek będzie leniany, a w środku bawełniany. Lepiej to też ochroni pieczywo przed wysychaniem. Odmierzam sobie teraz szerokość i długość lnianej tkaniny, aby uciąć taki sam kawałek
z bawełny w kratkę biało-brązową. Ale najważniejsze, zapomniałam przecież Wam pokazać, że już robią się bułeczki. No tak, tu dojrzewają pod ściereczką, bo muszą trochę poleżeć i urosnąć, a tu już wyszły z piekarnika. Pachną. I powiem Wam, są chrupiące na wierzchu, a mięciutkie w środku. Wróćmy do naszego worka. Pamiętajcie, że na moich vlogach nie pokazuję od początku do końca szycia, pieczenia, gotowania. To są tylko małe fragmenty, ale jeśli tylko będziecie chcieli wiedzieć, jak taki worek na przykład na pieczywo uszyć, to dajcie znać w komentarzu, pomyślimy. Tutaj przyszyłam tunel, do którego będę wciągała troczki do związywania worka na pieczywo. Jak zauważyliście, tunel ozdobiłam taśmą pasmateryjną w takim kolorze brązu. Fajny wzór. Wystarczy teraz, że odepnę wszystkie szpileczki i mogę powiedzieć, że worek prawie skończony. Pokażę Wam mniej więcej, jak wygląda. Tu jest tunel, tu jest wejście z jednej strony i z drugiej strony tunelu. W środku mamy tkaninę bawełnianą w kratkę, a spód zrobiłam ścięty, żeby był trochę szerszy. Teraz zostało mi uszyć tylko troczki, ale to już mały pikuś. Zauważyliście? Wy nie, a ja tak. Zobaczcie, co się dzieje za oknem. Znowu chmury. Oby nie było gradu. Nie pozostaje mi nic innego, jak zaprosić Was do mojego aneksu kuchennego na śniadanko ze świeżymi bułeczkami pszennymi. Smakują z drzemem i z masłem, ze świeżym pomidorkiem. Schowamy je do nowego worka lniano-bawełnianego. Fajnie wyszedł, prawda? Bułek wyszło 8. Ale policzmy: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8. Super. 8 bułek w naszym worku. To kto wpadnie na śniadanko, na bułeczkę i kawkę,
Rączka do góry, bardzo proszę. Powieśmy go w kąciku piekarniczym. Będzie na jutrzejsze śniadanko. Można powiedzieć, że to tyle, co działo się, ale to działo się w piątek i w sobotę, a w poniedziałek, w poniedziałek wyjazd do mamy. No, zobacz, jaki duży. No, jastrząb. Ale duży. Ale ładnie z wiatrem. O, schował się. Tosia. Pieszczoch. Ale ty jesteś pieszczoch. Oj, oj, oj. Taki pieszczoszek. Oj, oj, oj. No tak. Taki pieszczoszek. No myślałby kto. To wszystko w dzisiejszym vlogu. Dziękuję Wam pięknie, że byliście ze mną i zapraszam Was na kolejny film za tydzień. Napiszcie komentarze, czy takie filmy Wam się podobają, czy chcecie filmy z szycia, z tworzenia osobne. Dajcie łapkę w górę. Jesteście najlepsi. Pa, pa.